Hej, cześć, siemano wszystkim. Dziś spróbujemy zmodyfikować ten mikrofon Super Luxa. Jest to dokładnie model, tutaj mam od niego pudełko, jest to model E205U. Jest to całkiem niezły mikrofon w swojej cenie, a z pewnością był całkiem niezły w swojej cenie, bo kiedy go wyszukałem, to mikrofonów do 200 zł na USB było dosłownie kilka. Był tam jeszcze Novox NC1, był tam też Behringer C1U, były też jakieś kopie, czy właściwie można powiedzieć inne wersje tego Novoxa NC1. No i był ten Super Lux 205U. Przesłuchałem, jak te wszystkie mikrofony brzmią, potem zobaczyłem ich ceny i właśnie wtedy wybrałem tego Super Luxa. Przez myślę 3-4 lata nie miałem z nim większych problemów, jednak od jakichś 2-3 miesięcy miewam z nim problemy. Problemy objawiają się tym, że w mikrofonie słychać taki pisk. Ten pisk jest ciągły, on nie jest tak momentami, tylko on jest przez całe nagranie od samego początku do samego końca. Zresztą pewnie Wam tu gdzieś to zaraz puszczę. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, to jest audio przed modyfikacją tego mikrofonu. I myślałem, że może coś zakłóca ten mikrofon, jakieś inne urządzenie, może mikrofon słyszy coś, czego moje uszy nie słyszą i on to po prostu wyłapuje, ale próbowałem nawet w pomieszczeniu bez elektroniki, z samym laptopem zasilanym na akumulatorze i te piski dalej były słyszalne. I to się zdarzało okazjonalnie, początkowo wystarczyło przełączyć mikrofon do innego portu USB i początkowo to pomagało, aż ostatnio, gdy próbowałem go użyć, przełączałem tak porty chyba z 10 razy, wszystkie porty w komputerze, że tak powiem, obleciałem, przyniosłem laptopa, na laptopie próbowałem włączyć nagrywanie, piski dalej były, próbowałem właśnie na kilku urządzeniach i te piski po prostu nie ustawały. I już myślałem, że po prostu mikrofon jest uszkodzony, coś jest z nim nie tak, ale szukając przykładów właśnie takiego pisku, żeby pokazać to mojemu znajomemu, o co mi dokładnie chodzi, trafiłem na filmik polskiego twórcy. Ja Wam dam linka do tego filmu w opisie. I ten użytkownik rozwiązał problem pisków w tym mikrofonie i to w bardzo prosty sposób, bo po prostu zamontował kondensator na linii zasilania. Jak się okazuje, karta dźwiękowa w tym mikrofonie nie jest idealna. I ta karta dźwiękowa w tym mikrofonie jest podatna na różnego rodzaju zakłócenia, czy też szumy z przetwornicy z portów USB. Ale właśnie jest modyfikacja, można sprawić, żeby te piski, te szumy, te niepożądane dźwięki zniknęły. Co ciekawe, jak się tak zastanowiłem, to tych szumów chyba nigdy, czy tych pisków chyba nigdy nie miałem na tej płycie Gigabajta na chipsecie X79. To była całkiem fajna, całkiem porządna płyta, czy właściwie ciągle jest całkiem fajna, całkiem porządna płyta. Ona jako nowa kosztowała około 1100 zł, więc wydaje mi się, że to może mieć jakieś znaczenie, bo na tej płycie właśnie nigdy tych szumów, nigdy tych pisków nie miałem. Więc tak zakładam, że być może na tej płycie właśnie na LGA 2011 na chipsecie X79, skoro ona była nie najgorszą płytą główną, być może są zastosowane lepsze przetwornice i być może one po prostu mniej szumią, mniej powodują zakłóceń. Tutaj po mojej prawej stronie jest komputer z płytą Intela, dość budżetową płytą Intela. Na tym komputerze tak naprawdę z tym mikrofonem miałem zawsze problemy. Czasem pomagało przełączenie się z portów USB 2.0 na USB 3.0, wtedy to ustępowało, ale tak jak wspominam, ostatnio ustąpić nie chciało. Próbowałem też na dwóch laptopach i na tych dwóch laptopach też to była loteria. Najgorsze w tej usterce jest to, że to jest właściwie loteria. Czasem jest, czasem nie ma. Przed chwilą próbowałem to ponowić tą usterkę na laptopie, który tam jest i na tym laptopie już tego nie słyszałem, a przynajmniej na jego laptopowych głośnikach, bo tu też trzeba przyznać, że na laptopowych głośnikach aż tego pisku bardzo nie słychać, ale na słuchawkach już to dość wyraźnie słychać i na jakichś tam lepszych głośnikach też jest to słyszalne. Tak więc może przejdźmy już do samej modyfikacji. Musimy otworzyć sam mikrofon. Najpierw musimy odkręcić tutaj tą stopkę, którą no może nie najlepszej jakości, ale była w zestawie, więc musimy to najpierw odkręcić. Mamy już tu sam mikrofon i może na początek wyjmę ten potencjometr od głośności tego portu słuchawkowego, więc go po prostu sobie wyciągamy. I tutaj też zaznaczę, że to nie jest poradnik. Polecam wejść sobie na ten oryginalny film, którego ja tu korzystam. Po tym jak wyjęliśmy sobie już ten potencjometr, a właściwie tą gałkę od niego, to musimy sobie wcisnąć jakoś, co nie będzie takie proste, więc może wcisnę to tym. Dobrze, teraz mamy tutaj taki na dole pierścień. Ten pierścień musimy sobie wykręcić. Tylko tutaj nie wykręcamy tak jakby tego środka, tylko to dookoła.
Jeżeli wasz mikrofon nigdy nie był otwierany, to pewnie to nie będzie takie proste, ale jeżeli już był kiedyś otwierany, to zapewne będzie to dość proste. Ja tutaj wezmę jakieś szczypce i spróbuję to po prostu tutaj w te dziurki włożyć i spróbować odkręcić. I akurat u mnie to jest dość proste. Zobaczę, może już palcami pójdzie. Już palcami się wykręca. Ten mikrofon jest zbudowany dość prosto, nie ma tu nic specjalnie skomplikowanego. Wystarczyło wyjąć potencjometr czy gałkę od tego potencjometru, odkręcić takie coś i już mamy dostęp do środka tego mikrofonu. Dobrze, i co my mamy tu w środku? Jak widzicie, mamy tu trochę elementów, bo tak jak wspomniałem, nie jest to sam mikrofon, jest to mikrofon z kartą muzyczną czy kartą dźwiękową właściwie na USB, tak więc trochę tych elementów tutaj mamy. I tu z tego złącza USB, to jest chyba typu B, mamy przeprowadzony kabelek właśnie tutaj na wejście tego mikrofonu. I tutaj mamy dwa pierwsze przewody, to jest właśnie zasilanie 5V, dalej to jest chyba po prostu przewody sygnałowe i ten ostatni to też jest chyba właśnie maska. I nas będą interesowały właśnie te dwa pierwsze przewody i do nich spróbujemy podłączyć sobie właśnie kondensator i zobaczyć, czy nam to pomoże. Kupiłem mam tutaj 3 takie kondensatory. Są to kondensatory, jeżeli mnie pamięć nie myli, Nikona, czyli z tego co słyszałem dość dobre. Mają one pojemność 1000 mikrofaradów i one są na 10V. Właśnie tego typu kondensator był użyty w tym oryginalnym filmie, więc taki też kupiłem. Zaraz sprawdzę, tu mam paragon, ile taki kondensator kosztował. Kupiłem 3 sztuki. I tutaj przy zakupie 3 sztuk zapłaciłem za nie 4,77 zł, co wyszło złoty 59 za jedną sztukę. Więc jeżeli by się to udało, to ta naprawa byłaby całkiem tania. Jak widzicie, w tym kondensatorze jedna nóżka jest krótsza, druga dłuższa. Ta dłuższa tutaj nóżka to plus, krótsza to minus. Tutaj też można to zobaczyć, że mamy tutaj czarny pasek przy tej krótszej nóżce, ale ja sobie skrócę tą dłuższą nóżkę, żeby była takiej samej długości jak ta krótsza. Tutaj sobie to po prostu obetnę. Dobra, obciąłem to. I tutaj tak samo mamy czarny to minus, czerwony to plus. I tutaj sobie to wepniemy i sprawdzimy, czy to coś pomogło na te szumy. Za chwilę pójdę na ten komputer, który mam tu obok, nagram coś, wam pewnie puszczę to, co nagrałem i sprawdzimy, czy to pomogło, czy nie. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, to jest audio przed modyfikacją tego mikrofonu. Hej, cześć, siemano wam wszystkim. To jest test mikrofonu Superlux z modyfikacją w postaci kondensatora na linii 5V. Lepiej jest, a może gorzej? Jak oceniacie? Dobrze, jestem już po testach, po tej modyfikacji i mam wrażenie, że mikrofon dużo lepiej brzmi. Przede wszystkim, nie wiem czy to przypadek, czy faktycznie tak jest, ale nie słyszę już tych pisków. To też widać po wykresie, akurat w moim przypadku w Audacity, przy zastosowaniu tej modyfikacji. Ten wykres jest po prostu płaski. Gdy nic nie mówię, on jest płaściutki. Przed zastosowaniem tej modyfikacji jednak było widać, że ten mikrofon coś tam zbiera. Teraz po prostu jest ten wykres płaski. Mikrofon nic nie zbiera. Gdy nic nie mówię, po prostu jest cisza. Żadnych pisków, żadnych stuków. Trochę ten mikrofon sobie szumi, ale też po części może być to problem tego mikrofonu. Pamiętajmy, że to nie jest drogi mikrofon. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, gdy nagrywałem tym mikrofonem, oczywiste jest, że musiałem mieć włączony komputer. On trochę sobie szumi. Tutaj niektóre urządzenia sobie szumią, więc ten mikrofon może zbierać też dźwięk z nich. Teraz, teoretycznie, żeby zrobić to porządnie, żeby nie zostawiać tego w ten sposób, powinienem ten kondensator wlutować tutaj od tyłu, tak by było najlepiej, ale ja chyba sobie na jakiś czas po prostu testów, czy to pomogło, czy nie pomogło, na razie zostawię to sobie w ten sposób, to znaczy skrócę te nóżki, jakoś je zabezpieczę i po prostu je tutaj wepnę, bo tak to działa, można to przylutować, wtedy to będzie wiadomo po prostu lepszy wybór, po prostu wlutowanie tego. Ja tutaj chyba nie chcę mi się po prostu tego rozbierać do końca. Tutaj też jest kilka kabelków od samego mikrofonu, których nie chciałbym po prostu uszkodzić, tak więc chyba na razie zostawię to tak. Dobra, złożyłem do kupy ten mikrofon, jednak próbowałem przylutować ten kondensator tam, jednak te kondensatory, które ja kupiłem, one są takie grubsze i niższe, przez co nie bardzo jest tam na nie miejsce. Użytkownik, który robił ten, nie wiem jak to nazwać, poradnik, on miał takie trochę dłuższe te i trochę cieńsze, przez co było łatwiej je tam chyba zmieścić. Tych kondensatorów, które ja kupiłem, to zmieścić tam trochę trudniej, a dodatkowo lutownica, którą mam, specjalnie wybitnej jakości nie jest.
Tak więc po prostu zostało to tak jak było, po prostu jest to włożone do tego portu, do którego jest podłączony po prostu ten przewód do złącza USB. Będę tak z tego korzystał, zobaczymy jak długo to podziała, czy będzie to dłużej, czy krócej, no zobaczymy jak to będzie tam sobie działało. Już zmierzając do końca, zapytam Was, czy Wy może korzystaliście z tego mikrofonu? Czy Wy może macie ten mikrofon? Czy mieliście może tego typu problemu z tym mikrofonem? A może sami przeprowadzaliście taką modyfikację? Możecie mi o tym napisać w komentarzach. Tak więc z mojej strony byłoby to na tyle. Na razie, cześć.